Witam wszystkich. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę po raz kolejny na rękawiczki i ogólnie na grzebanie w nich. Teraz z tego co widzę już w sklepach większość osób nie ma rękawiczek, także jest spora szansa, że ktoś będzie miał, czy też dużo osób będzie miało gdzieś tam jeszcze zalegające pół pudełka w domu rękawiczek nitrylowych albo lateksowych. Także no oczywiście do grzebania takiego garażowego myślę, że nitrylowe są dużo lepsze. No ale tak czy siak, co tam mamy pod ręką. I oczywiście no wiadomo, że każdy prawilny majster to tylko gołymi łapami, a potem ręce całe czarne od smarów i olejów i tak dalej. I wiem, że dużo osób powie, że nic nie czuje w rękawiczkach i że woli gołymi rękami. No każdy tak ma na początku, to jest zupełnie normalne. Aczkolwiek naprawdę sugeruję, zwłaszcza jeżeli mamy już te rękawiczki gdzieś tam upchane, bo musieliśmy je kupić parę miesięcy temu i teraz nam leżą gdzieś tam w domu czy w garażu, no to naprawdę warto spróbować, po prostu przymusić się te kilka razy. One są naprawdę cieniutkie, także po kilku takich próbach się po prostu przyzwyczaimy i można nawet nie zauważyć, że się je ma na sobie, także jest to niewątpliwie bardzo dobra rzecz, jeżeli chodzi o takie garażowe grzebanie. Z prostego powodu, nam po prostu oszczędza, zwłaszcza jeżeli ktoś dużo grzebie sobie samemu, to naprawdę godziny zaoszczędzone na szorowaniu rąk są naprawdę nie do przecenienia. I dosłownie godziny, bo wiadomo, że jak wracamy z czarnymi rękami, to mogą być godziny szorowania i potem mamy ręce czarne jeszcze przez kilka dni, albo trzeba stosować jakąś tam agresywną chemię, żeby się tego pozbyć. Natomiast rękawiczki po prostu ściągamy rękawiczkę do kosza i mamy rączki czyściutkie, można łapać za browara, wszystko jest ok. No i dodatkowy plus jest taki, że też chronią nas przed jakimiś tam, przed chemią, którą mamy w garażu, a to często są jakieś smary, oleje, rozpuszczalniki, zmywacze i tak dalej. To wszystko jest, no wiadomo, że wszyscy jesteśmy niezniszczalni i tam co nam troszkę krople oleju na ręce, no ale jak takie ciągłe narażanie się na takie substancje nie jest niczym szczególnie przyjemnym i nie jest to coś, co byśmy chcieli mieć w krwiobiegu na dłuższą metę, natomiast rękawiczki po prostu nas od tego jakoś tam chronią. No wiadomo, że jest jakiś tam minus taki, że one są jednak dość takie łatwe w zrywaniu i prędzej czy później zahaczymy o coś tam, jakąś śrubkę w komorze silnika, no i w tym momencie nam się rozpada, no ale po prostu ściągamy, wyrzucamy, bierzemy następną. Dlatego te opakowania 100 sztuk jak najbardziej się przydają. Oczywiście mam nadzieję, że one niedługo wrócą do jakiegoś tam normalnego pułapu cenowego, bo teraz to kosztuje jakieś absurdalne pieniądze, natomiast normalnie by to było poniżej 20 zł za taką paczkę, która nam wystarczy pewnie na parę miesięcy, jeżeli nie będziemy tego za szybko zużywać. Tu jak widać już miałem problemy z założeniem, także dodatkowo dobrą opcją jest taki tam puder dla dzieci, jakiś tam najtańszy marketowy. I wtedy no, takie spocone łapy też jest dużo łatwiej założyć. Ja ten puder kupiłem chyba z 5 lat temu, on tu jeszcze leży i wszystko jest ok z nim. Także naprawdę polecam. Jeżeli ktoś ma w domu i nie musiałby teraz kupować, to inaczej się nie przydają, no to naprawdę nam zaoszczędzą wielu godzin szorowania rąk, ogólnie wystawienia na taką agresywną chemię, także zdecydowanie polecam. Jeżeli mamy, po prostu warto spróbować, warto się przymusić te kilka razy i na pewno coś dobrego z tego wyniknie. Dobrze, dzięki za uwagę, pozdrawiam.